Witam Was serdecznie. Słuchajcie, czas się ogolić. 3 dnióweczka na twarzy i trzeba zrobić to z jakością. A dzisiaj jakości nada kolor. Przewodnim kolorem będzie czarny. Wiadomo, każdy, kto ogląda ten kanał, wie, że to jest najlepszy, najładniejszy, najbardziej fenomenalny kolor. Na tyle genialny, że wpuszczając biały w swoje otoczenie, nadaje mu uroku. I wtedy biało-czarny też jest w sam raz. Słuchajcie, może od tyłu. Czym się będziemy golić? Powiem Wam ostatnio dziwne zdarzenie. Chodzę do łazienki i słyszę jakiś jazgot. Mówię, co tu się wyprawia? Otwieram szafkę. Patrzę, a w stojaku jest wojna. Normalnie 3 rzędy maszynek i jedna robi porządek. Wszystkie jedną po drugą ustawia w szeregu. Zrobiła porządek bez dyskusji. Powiedziała, co ty się będziesz snął i podniecał jakimiś innymi? Jak to ja tu rządzę. I kropka. No właśnie. I skoro zrobiła porządek, to na dzisiejsze golenie bez dyskusji należy zaprosić panią Black Lady. Black Lady wraca na kanał. Ona tu chce rządzić. Dajmy jej rządzić. Skoro chce, czemu nie? Słuchajcie, kto jeszcze nie widział Black Lady, zapraszam na film. Tam jest jasno, pięknie i krótko i w czarno-biały sposób przedstawiona. Jest niesamowita. 121 gramów. Według producenta 117. Ja twierdzę 121 według mojej wagi, ale wiadomo, czarny nadaje jakości. Piękne kształty, jakże obfite, ale nadające jakości, bo ona jest wyjątkowa, świetna. Stal 85 mm, rączka, tu się wszystko zgadza. Ktoś by powiedział za duża. Nie, w sam raz. To jest pierwsza rzecz, czyli pierwszy czarny element, jakże ważny. Kolejna kwestia, od tyłu. Jak czarny, to jakże wyjątkowo piękny czarny Zenit 506N Puracetola Dzicus. Tak, dokładnie tak. Co tu jest? Enerdoska pływaczka. Ale to jest jego urok. Tak to włosie się układa, przekręca. Trwała na głowie, ale on robi robotę. Już nieraz był na kanale i wracamy. Fantastyczny dzikus. Moczy się już jakiś czas, żeby nabrać mocy sprawczej. Wiadomo, naturalne włosie dla młodych musi być trochę przemoczone, żeby naciągnęło wodę. Wtedy ci da to, co najlepsze. Syntetyk moczymy i do roboty. Taka różnica. Co po goleniu, to po goleniu, ale też w kolorze czarnym, black. Słuchajcie, dzisiaj będziemy testować pewną ciekawą rzecz w sumie. Okres okołoświąteczny, Snowy dostał prezent. Znowu, chyba był grzeczny. A może te niegrzeczne tematy poszły w bok i dostaje prezenty po to, żeby się poprawić. Na zachętę. Kto to wie. Słuchajcie, mam tu takie cudeńko. Popatrzcie. Nazywa się to miseczka. Miseczka od pani Violi. Pani Viola, bardzo sympatyczna z tego, co widzę z pewnego kanału, kobieta, która zajmuje się rękodziełem. Widziałem tam i obrazy, i jakieś wiszące ozdoby, ale też miseczki. A co to są za miseczki? Kaszy mannej w tym jeść nie będziemy. Wyrabiamy pianę, bo to są miseczki do tradycyjnego golenia. Zanim przedstawię miseczkę z detalami, trzeba przedstawić pewną kwestię, skąd to dostałem. Tutaj już jest taki napisik, ale ja Wam w 5 zdaniach. Nie zamierzam tutaj reklamować dla jasności, ale zamierzam podziękować i zasygnalizować, że mamy nowego gracza na rynku, jeżeli chodzi o tradycyjne golenie i dystrybucję towaru, sprzętu, przyjemności, tego co dla nas najlepsze, najważniejsze, czyli kosmetyki, maszynki, różne inne rzeczy. Wszystko co związane z tradycyjnym goleniem. Pewien kolega i właśnie tym też mydełkiem się dzisiaj przegolimy. W czarnym opakowaniu. Czarny dzisiaj przewodzi. Kolega zwany Arjuna. Pamiętacie, jak ktoś jeszcze nie widział, tutaj pojawi się filmik. Zachciewajka do nadrobienia zaległości. Nadrabiamy, na bieżąco trzeba być. Kolega Arjuna doczekał się od Mokasyna. Znamy talent nasz tutaj, lokalny, jeżeli chodzi o Polskę.
w produkcji mydeł, ale też aftershave'ów, stworzył to oto mydełko. Kolega znany był z tak zwanego forum i wpadł na pomysł, żeby stać się nowym graczem w możliwości zakupu sprzętu do tradycyjnego golenia. I tak jak mówiłem, ja tu reklamować nie chcę. Czemu? Bo wy macie rozum. Ja mam inteligentną widownię. Każdy z was zna swoje preferencje. Każdy z nas ma swoje sympatie. I każdy z nas sam ma wolną wolę i sobie wybierze tam, gdzie chce nabyć dany produkt. Ale kultura wymaga, że skoro dostałem, to muszę zasygnalizować i podziękować. I żeby było wiadomo od kogo, zrobimy sobie mały rebus. Słuchajcie, Minorka, druga edycja, czyli drugie golenie, jeżeli chodzi o dzisiejsze występy żyletkowe. I teraz krótki rebus. Co tu mamy? No blaszkę, zwaną żyletką potocznie. Nasze w logo Snowiego jest piękny wilk i żyletka. I teraz jak znaleźć ten oto sklepik, który przysłał mi tutaj tą miseczkę do przetestowania? W prosty sposób. Słuchajcie, taka zabawa intelektualna. Co tu mamy z żyletki? Z czego się składa żyletka? Co najważniejszego jest w żyletce? Te krawędzie, które nam dają przyjemność. Double edge. Ale jak inaczej nazwać krawędź? Tą taką, która robi samo dobro. Jak? Jak, kolego? I co? Ostrze? Jakie ostrze? Co ostrze? Ostrze? Gdzie tam ostrze? Żyletka to 2 ostrza. Żadne ostrze. 2 ostrza. Lewo i prawe. I tak też właśnie się nazywa nowy gracz. 2 ostrza. A że z Polski, dopiszcie sobie resztę, znajdziecie. Jesteście bardzo inteligentną widownią. Krótko. I sami ocencie. Czy chcecie, czy nie chcecie, czy wam się podoba, czy nie, czy chcecie się zaprzyjaźnić tam, czy nie. Ja wam nie będę tego mówił. Wy sami wiecie najlepiej. Ja wam tylko sygnalizuję. Więc rozwiązanie rebusa jest 2 ostrza. Po prostu. Resztę znajdziecie. I ten to kolega właśnie, który tak postanowił nazwać swój sklep, to jest kolega Arjuna, a dokładnie Marcin. Ja dziś dziękuję Marcinie za tak zwane możliwość przetestowania tej miseczki i za miseczkę, no bo dostałem ją w prezencie. A przy okazji bardzo, ale to bardzo chcę się dowiedzieć, czy pani Wiola, no bo to jest pierwsza edycja, podobno ma wejść druga edycja tych miseczek i wszystkie uwagi mile widziane, jak to usłyszałem od Marcina, więc tak, dzisiaj będę swoje uwagi prezentował, a przy okazji wam pokazywał tą miseczkę. Więc zaraz przetłoczymy mydełko Arjuna, produkcji Mokasyna, mydełko Wege, mydełko, tak, z gościem z mitologii hinduskiej, bo Marcin ma taką zajawkę właśnie na te klimaty. No ale dzisiaj temat przewodni to czarny i dzisiaj skupimy się na tak zwanej miseczce. Słuchajcie, co tu mamy? Mamy fakturę a la skóra gada, tak mi się wydaje. Coś taka czarna mamba, tak bym nazwał sobie tą miseczkę, bo czemu nie? Skoro jest cała czarna, skoro ma skórę gada, węża, jaszczura, cokolwiek tutaj od środka, tylko po to, żeby właśnie nam się ładnie napowietrzało i żeby nadawało klimatu, to tak właśnie sobie ją nazwę. Miseczka wypalona w piecu. Tutaj z tego co widzę, jak ona jeszcze była tak zwana surowa, to chyba pani Wiola tak tutaj przecinała i zagniatała nam tutaj te boki, przez co ona nie jest równiutka. Tu są takie jakby, widzicie, wklęsłości. Przez to jakkolwiek by się jej nie złapał, trzyma się. Ewidentnie się trzyma. Miseczka zwężana na dole, jeżeli chodzi o średnicę, zwiększana u góry. Z tego co mierzyłem, bo to jest nie do końca równa powierzchnia, jest tutaj 5 cm wysokości, jeżeli chodzi o produkcję i możliwość naładowania sobie tutaj mydła. 8 średnica środka, 12-13, jeżeli chodzi o górę. Takie są wymiary tej miseczki.
Wygląda to fajnie, wygląda to ładnie, wygląda bardzo efektownie. Na wstępie z tym utrzymaniem w ręce jest funkcjonalnie. Ciekawy jest ta faktura gadopodobna. Robi to robotę, nadaje klimatu, wszystko się tu zgadza. Dla tych, którzy naprawdę szczegóły chcą znać, wypalana w piecu, pachnie niczym. Czyli dobrze. Mydłem ma nam pachnieć piana, nie miseczka. Miseczka nie pachnie niczym złym. Czyli jest jednym słowem bezzapachowa. Słuchajcie, nie ma co gadać. Trzeba ją tutaj wypełnić dobrocią. Skoro czarny kolor, czarna łopata. Skoro czarny kolor, czarna miseczka, odkręcamy i mamy tutaj, trochę już czasu minęło od początku golenia tym mydłem, jak pojawiło się w premierze na kanale i powiem wam szczerze, dalej pięknie pachnie. To są zimowe, sam jesteś zimowy, w sumie jesteś Snowy zimowy, jakby nie patrzeć. Tylko tej zimy tam za oknem jakoś nie widzę za mocno. Gdzieś się zawieruszyła. Jak gdzieś znajdziecie, dajcie znać, niech wbija do Snowy'ego, bo czekam, się doczekać nie mogę. Winter is coming, a co? Tu jesień dalej. Więc wracając. Zielona herbata, trawa cytrynowa i jakieś nuty zielone, przyjemne, które nie jestem do końca w stanie zidentyfikować. Tak czy siak bierzemy z przyjemnością i nawiązką i robimy premierę. Rozdziewiczamy tak zwaną miseczkę. Pakujemy tutaj do środka. Tłusto jest, dalej bardzo tłusto, bardzo miękko, kremomydło tak zwane. Zapakowane. Naprawdę zleżało się mydełko i dalej jest takie buchające tłuszczem. A nie talą, tylko wege. Wiecie, że ja nie z tych, że tylko talą, wege nie może być. Ale jakie jest. Co nie zmienia faktu, że już wiemy, że to mydło się broni. Samo się broni. Tak jak się obroni swoją jakością pan Zenit. Tu wszystko piękny kolor, słuchajcie. Czarna Micha, czarna Mamba, czarny Zenit, Black Lady, czarne mydło Arjuna. Wszystko się zgadza. Tylko zarost się na twarzy nie zgadza. Co to ma być w ogóle? Czas się temu przeciwstawić. Słuchajcie, lecimy. Ten się już namoczył. I zobaczymy, co ciekawego wyprodukuje miska w kooperacji z Zenitem. Wzięły się za robotę i teraz lecimy. Jeżeli chodzi o kwestię powierzchni, jeżeli chodzi o kwestię ilości, tworzy nam się piękna, biała piana. Ale wychodzi nam na boki. No i tego się troszkę obawiałem. Miseczka nie jest z tych dużych i ogólnie rzecz biorąc miseczka jest przewężana od dołu. I z tego co widzę, piana mi zaczyna łazić na zewnątrz, czego nie do końca lubię. I teraz tak, jeżeli mam na bieżąco się tutaj ustosunkować. Utrzymanie bardzo fajne, właśnie przez te takie przełamania, które są zrobione przed wypalaniem. Nadane przez to jest kształt tej miseczki i to fajnie wyszło. To jest bardzo fajne, bo ja tego nie widziałem w innych miseczkach. Przeważnie jest równomierna krawędź. Tutaj nie ma równomiernej. Walczę z mydłem, które zaczyna mi wyłazić. Jednym słowem tak. Jeżeli mam się ustosunkować, co bym osobiście poprawił w wersji 2.0, bo to jest nadal prototyp ta miseczka. Zobaczcie, wyłazi. Więc albo wyższa miseczka, albo większe dno, albo najlepiej i to. Troszkę większe dno i troszkę wyższa miseczka. Że tak powiem, żeby tej powierzchni tutaj w środku było więcej. Żeby pędzel miał trochę więcej miejsca do pracy. Bo na razie Zenit zasuwa jak szalony. Mokra Włoszka wzięła się do roboty. Mydło mokasyna jak to mydło mokasyna. Tutaj nie trzeba reklamować, to po prostu samo się reklamuje i broni. Po prostu tworzy pianę jako zwariowane, ale piana wyłazi. Piana wyłazi, po prostu ta miseczka jest powierzchniowo, jeżeli chodzi o miejsce pracy, moim zdaniem za mała. Ona może być dobra na przykład do nabijania. Jak ktoś uwielbia wyrabiać tylko i wyłącznie na twarzy, to w tej miseczce do nabicia pędzla i do kończenia głównie roboty na twarzy jest ok. Jak wiecie, Snowy główną robotę robi
w miseczce, a później dokańcza na twarzy. I w tym momencie już troszkę mi się piana zaczyna nie mieścić. Wyłazi. Więc z takich pierwszych sugestii więcej miejsca poproszę. Wizualnie się zgadza. Funkcjonalnie bardzo ładnie. Absolutnie wszystko jest tip-top. Tylko poproszę więcej miejsca. W tym momencie ta miseczka będzie bardziej uniwersalna. Ta miseczka będzie i dla tych, co nabijają pędzel i wyrabiają na twarzy, i dla tych, którzy lubią się bawić i weryfikować jakość piany w misce, żeby dokończyć już sobie na twarzy, lub dla tych, którzy się uczą wyrabiać pianę. W tym momencie ja zawsze twierdzę, że najlepiej w misce, żeby się nauczyć kontrolować jakość. Jak się nauczysz świetnie w misce robić pianę, to później wiesz, co masz sobie zrobić na twarzy, jeżeli chcesz sobie wyrabiać ją na twarzy. Różne są szkoły, rób sobie jak chcesz, człowieku. Ale na początku, moim zdaniem, to jest słuszna droga. Jedyna słuszna, kolejna, jeżeli ktoś ma wrażliwą skórę, no to nie jeździmy pędzlem przez 20 minut po twarzy, twierdząc, że mamy wrażliwą skórę. Ojej, tradycyjne golenie nas troszkę podrażnia. To nie tędy droga. Jeżeli masz wrażliwą skórę tak naprawdę, no to wyrabiaj w misce, przełóż sobie pianę na twarz. Jeżeli naprawdę masz skrajnie wrażliwą skórę, możesz to zrobić na malarza, a możesz dokończyć wyrabianie na twarzy i masz problem rozwiązany. Więc tak czy siak, wracając już do miski, jest fajnie, mamy już tutaj, ale no troszeczkę miejsca mi brakuje. Reszta jest ok. Jest ok. Dobra. Słuchajcie, nałożymy sobie na twarz to, co nam się tutaj wyrobiło. I jest przyjemnie. Nie jest to gęstwina, ale też ona taka nie miała być. Czepiana. Naprawdę obejrzyjcie sobie. Mokasyn, tworząc ją, tworzył ją w określonych preferencjach odbiorcy, czyli Marcina, który taką sobie zażyczył. Jest wege, ma właściwości bardzo fajne. To mydełko nie jest to gęstwina, jeżeli chodzi o gęstość, ale taka nie miała być. Z tymi nowymi miseczkami to jest tak. Wiecie, ręka jeszcze nie jest dostosowana. Jak to nie daj Boże rypnie o kafle, no to dramat. Więc trzeba najzwyczajniej w świecie delikatnie odkładać, zanim się ręka nauczy tego kształtu miseczki w dłoń. Zenit świetny, naprawdę. Tutaj z tych komercyjnych zawsze twierdzę, że jeżeli chodzi o dzikusy, Zenit, Symok, Omega. I dla jasności nie ma tutaj faworyzacji. Każdy z tych trzech sobie wybierze. Kolejność nie została przedstawiona na zasadzie takiej, jakie moim zdaniem jest. Wszystkie trzy firmy w temacie dzików wiedzą, co robić, acz Artur mi udowodnił, że Chińczycy też potrafią dobre dziki robić. No właśnie, kolejny gracz na rynku. I latająca piana, witamy, dzień dobry, u Snowiego na kanale Standaryzacja Gatunku, prawda? Nie mogło być inaczej. Tylko tak sobie myślę, co znowu. Arjuna? No nie. Black Lady nie. Miska Czarna Mamba? Nie wiem, z czym to połączyć. Chyba z tradycją po prostu. Popatrzcie. Piękna, czarna, genialna pianka. Jeżeli chodzi o wypośrodkowana taka. Ona nie jest ani napowietrzona, ani ultra gęsta. Taka w sam raz. Jak ktoś lubi właśnie taką jakościowo, dokładnie taką sobie piankę. Mam jeszcze na długie przejścia. To mydło bez stresu produkuje. A Black Lady sobie leży. Sobie cierpliwie czeka. Powiedziała, jak ja tu zrobiłam porządek, to weź się wreszcie za mnie. Przestań gadać i rób tu ze mną robotę. Więc już robię. Już się śpieszę. Bo jeszcze mnie ochrzani tak jak te tam wszystkie w łazience wszędzie. I co ja będę biedny człowieczek robił. Piąteczka, płytka. Pamiętacie ze snu jego testów? Piątka moim zdaniem dla jasności
Dla jasności, moim zdaniem, wy możecie mieć całkowicie inne preferencje, jest taka akuratna. Na sekundkę do wody, rozgrzewka i do roboty. Nie ma ociągania. Wszystko tu się zgadza. I moletowania, i wygląd, i efekt, a przede wszystkim ten piękny kolor i jak ta głowica pracuje. Rewelacja. Minimalnie dla detalistów żyletka wystaje, ale nie boimy się. To nie grozi kalectwem. Po prostu do roboty. Z włosem. Po prostu tą głowicę, ten kolor, te kształty wydatne zrobiono bezpośrednio dla Snowiego. No, za uroczenie od pierwszego golenia, tak bym to nazwał. Jest to stal, a nie jakiś tam znal, czy inny złomolit. Co ciekawe, w wysokich temperaturach próżniowo nakładany kolor nadal jest. Całe szczęście. Jeszcze nic tutaj nie odchodzi. Nawet na krawędziach, nawet na gwincie. Niech tak zostanie już na zawsze. Ależ to pracuje. A minorka, wiadomo. Pierwsza z żyletek testowych u Snowiego. Ona naprawdę robi roboty. Wiadomo. Żyletka kwestia indywidualna. Zawsze to powtarzać i powtarzać będę. Ale robi robotę. Czarne golenie. Esencja. Ostatnio w ogóle ostatnie golenie było rewelacyjne. I chcę, żeby to też takie było. Żeby to też takie było. Szybko i na temat. Bez dyskusji. No, ona się nie certoli w tańcu. Wie, co ma robić. Wie, po co tu jest. Wie, co ze Snowy trzeba zrobić, żeby Snowy był zadowolony. I robi robotę. Wiadomo. Black Lady. Okej. Słuchajcie, pierwsze przejście za nami. Czarna mamba trzyma nam tutaj pionę w gotowości. Zenit po prostu jej naprodukował jak wariat jakiś. Panie Zenit, ja mam głowę ogoloną. Co ja mam robić z tą pianą? Co dzisiaj? Świętego Mikołaja będę? A propos Świętego Mikołaja i prezentów, powiem wam szczerze, już niedługo krótki filmik. Jakże dla mnie przyjemny. Spoilerować wam za bardzo nie będę. Ale wiecie co? W ciągu ostatnich chwil piana naprawdę szaleje. Szaleje. Szaleju się najadła. W ciągu ostatnich dni się dowiedziałem jedno. A wy się dowiecie razem ze mną. Święty Mikołaj nie tylko jest w Hiszpanii. No, mówię wam. Doniosły mi pewne fakty, sytuacje i momenty, że też w innych krajach go znaleźli. A on znał jego w poprzek. Ale to już niedługo się dowiemy wspólnie. Ależ tu nie ma sentymentów. Za to właśnie lubię, wiecie, te piąte ustawienie. Za to lubię. Taki idealny dla mnie balans między tą skutecznością, bezdyskusyjnością, ale nie niepotrzebną agresją. To jest pierwsza rzecz. I za to lubię mydło mokasyny. Nie trzeba super gęstwiny, żeby było bardzo fajny poślizg, bardzo fajne właściwości. I teraz coś powiem, ale nie mówcie Snowiemu. Nie trzeba talu, żeby było dobre mydło. Nie mówcie, bo się załamie. W depresję chłopak wpadnie czy coś.
Ależ ona goli. Tu nie ma sentymentów. Poezja. Ja już, wiecie, za każdym razem, jak ją biorę do ręki, to twierdzę, że Rockwella 6S, Well 6C, bo to są bardzo zbliżone konstrukcje, stworzono pod tą twarz, pod te preferencje i tą rękę. Po prostu. Ależ ona jedzie z tematem. Patrzcie. Genialny sprzęt. Kolejna z tych snowowatych maszynek, która dlatego u mnie jest, bo po pierwsze jest śliczna, po drugie robi genialnie robotę, a po trzecie zrobili ją dla mnie. Pomylili się i zrobili. Dla mnie. A czy dla ciebie? Sprawdź sam. Ja ci nie pomogę. Musisz spróbować. Jest ślisko. Jest naprawdę poślizg. Jest dobrze. Jest dobrze. Zapach delikatny też jest. Fajnie. Lubię czuć zapach. Przynajmniej wiem, jakim mydłem się golę. A ten narobił. Popatrzcie, ile tego jest. Nie trzeba będzie oddawać. No po prostu zwariował chłop. Ile tego tu ma? Czarna mamba zwana miseczką od pani Violi. Tak bynajmniej potocznie jest nazywana. W łazience Snowego już wszystko natychmiast ma nazwę. Nie ma żadnej tam miseczki, miseczkę. Miseczkę to sobie do musli możesz wziąć. To jest czarna mamba, panowie i panie. Jest nieźle, naprawdę. To wszystko gra, to wszystko buczy. Właśnie o to chodzi, słuchajcie, w tradycyjnym goleniu, żeby znaleźć takie zestawy, w którym każdym jednym elementem jest inny niż poprzedni, ale każdym jednym elementem jest dla ciebie idealnie dopasowany i daje ci frajdę. Tak po prostu. Czemu? Bo tradycyjne golenie ma być przyjemne. Po to się golimy tradycyjnie. Żeby to była radość, przyjemność, jakość i wyjątkowość, a nie bezimienne drapanie się. Podwłos. Chociaż tu już nie ma za dużo co. Ale podwłos. Takie golenia to ja lubię. Słyszycie? Nic nie słyszycie, bo już nic nie ma do ścięcia. Tu trochę jest. O tak. O właśnie tak. Nie ma talą, a jest banan na twarzy. Nie ma talą, ale czarne golenie robi robotę. W końcu czarny zobowiązuje, nie? O tak. Nawet te snowowate żuchwy kanciate mają przerąbane. Ona swoim kształtem właśnie się tu pcha, mimo że jest młotkowata, jak to, co niektórzy je dokuczają. Ja nawet nie śmiem. Nie. Po ostatnich zajściach nie myślę się z nią kłócić. To naprawdę idealnie tam wchodzi. O. Wąsa golimy, nie zostawiamy. Snowy to nie wąs, nic z tych rzeczy. Nie ma za dużo, ale jeżeli jakikolwiek cypek jeszcze został, to już właśnie znika. Właśnie znika. O! Jeszcze? Ty, droczą się. Ty widzisz? Droczy się. Golenie chce mi zepsuć.
Nie wie z kim zaczął. Black Lady. I nie zazdroszczę mu. Słuchajcie, koniec. Koniec golenia. Jakże przyjemnego. Tu nie ma nic. Jest tafla. Jest pusto. Jest przyjemnie. Jest szkło, słuchajcie. Jest naoliwione szkło. Pusto, 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 pusto. Nie ma nic. Żuchwy pusto. Praktycznie pod żuchwami mało co można znaleźć. Jakieś delikatne puki, ale to jest niezauważalne. Tutaj pusto. Dziękuję. Czarne golenie. Rewelacja. No jakie golenie Black Lady mogła inne dać? Słuchajcie. Tylko takie. Tylko takie rewelacyjne. Więc jak zawsze jak ta pani wchodzi do akcji, to się dzieje. To się dzieje. Nie tylko kolorem. Słuchajcie, Zenit 506 Puracetola N. Fefrany całe w tej pianie. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Robi robotę. Jak nie wiesz, czy dzika wziąć, to ja ci mówię jedno. Zenit. Po prostu. A jeżeli chodzi o miseczkę, umyjemy. W ramach testu sprawdzimy, czy czasem skóra z łuski węża nie spadła. A ja tam wiem. Wiecie, że Snowy musi się przekonać. Jeżeli chodzi o wydajność mydeł mokasyna, to już wiem, że zobaczcie. Narobił mydła piany jak szalone. I zobaczcie, ile jeszcze zostało. Chłop wie, jak robić mydła po prostu. Wydajny, świetny poślizg. Tu się wszystko zgadza. Ale nie o tym dzisiaj mowa. Tylko mowa o miseczce. Marcin, pierwsza rzecz. Dzięki bardzo. Przetestowana. Moje uwagi jednoznaczne. Wizualnie kwestia gustu. Mój gust twierdzi, że jest bardzo ładny. Bardzo wizualnie, przyjemnie to wygląda. Funkcjonalność, strzał w dziesiątkę. Pani Wiolu, jeżeli pani może to oglądnie, strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi tutaj te zadziorki, jeżeli chodzi o te łączenia tych kawałków i później to wypalanie. To naprawdę fajną robotę robi. Jest to niespotykane, oryginalne, bardzo ładne. Łuska węża, rewelacja. Tu się wszystko zgadza. Nie są to zadziory agresywne. One są bardzo, bardzo, bardzo obłe. Dzięki temu nie muszę się stresować, że syntetyczne pędzle, a są miski niektóre, które się z syntetykami nie certolą tańcu. I później patrzysz, a one jakiś taki kudły mu wyszły, a dokładnie się spiłowały. Więc wydaje mi się, wiadomo, że to trzeba po dłuższym czasie poużytkować, ale wydaje mi się, że to nie będzie z tym problemu przez to, że to nie ma ostrych krawędzi, a tylko to właśnie jedzie. Acz, no wiadomo, trzeba to przetestować. Jedyna moja uwaga. Poproszę o powierzchni trochę więcej. Trochę więcej na dole, albo szerokość miski, nie wiem, może centymetr, półtora wyżej. Ogólnie rzecz biorąc, powierzchnia pracy, jeżeli chodzi o miseczkę, jak sami widzieliście, jest troszkę, moim zdaniem, za mała. W tym momencie piana po prostu wyłazi. Jeżeli jest taki wariat jak Zenit 506N i takie mydło naprawdę wydajne i świetne, jak właśnie Arjuna, jeżeli chodzi o kwestię produkcji mokasyna, to wybucha. I w tym momencie ta miska czasami zatyka się, jeżeli chodzi o kwestię upakowania tej piany. I tylko to. To jest jedyny mankament. Trochę ją jakby tak powiększyć, rozszerzyć, cokolwiek. Ja tylko sygnalizuję. Reszta, wszystko się zgadza. Naprawdę fajny produkt. Jak na prototyp, rewelacja. 2.0 wydaje mi się powinno być troszkę bardziej taka Jeżeli chodzi o mydło w czarnym opakowaniu Arjuna, czyli mydło dla Marcina, nie mogło być inaczej. Dzięki bardzo. I Marcinie, jednym słowem, przetestowane. Przetestowane. Ale co to za golenie? O, patrzcie. To tak właśnie. Cypek. Jeden cypek. Black Lady powiedziała jedno. Jak jeszcze raz tak rzadko będziesz się mną golił, to ci więcej tych cypków zostawię. No dobra. Już nie będę się kłócił. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pogoleniu, bo przecież zawsze musi być coś ładnie po goleniu, co nam zdezynfekuje, nada zapachu, zrobi kropkę na D, no to co mogło być inaczej? Black Edition tabak, nowe wydanie. Tak, czarno, pięknie, zachowana w tle nuta klasyki, ale
No właśnie, nowe wydanie, jakże przyjemne. Lekko współczesne, lekko niesamowite i w tym genialnym, spolistym kolorze. Ta buteleczka z tym napisem tabak po prostu. Jak ja zacząłem pierwszy raz to mówię, cokolwiek by w nim nie było, muszę to mieć i mam, ale tam jest w środku naprawdę bardzo fajny zapach, bardzo fajna woda, świetne właściwości, no w końcu tabak. Ale wiecie co? To zachowali. Tabak Maurer & Wirth, popatrzcie. Tak się robi kryzy. Lata praktyki. Zobaczcie, można wyliczyć co do kropelki. Co do kropelki. Patrzcie, co tu się nie dzieje. Kształt dokładnie identyczny jak w poprzedniej wersji, tej klasycznej, chociaż tu tabak oryginal też jest. Gwint chodzi jak... No, świetne. 100 ml. Ten niesamowity kolor. Co nam daje? O tak. 60% klasyka. 40% nowej jakości. Tak bym to nazwał. Spróbujcie. Warto. No przecież w końcu jak coś ma tabak, no to nie może być coś nie tak. Tu po prostu się wszystko zgadza. A w tak czarno piękną buteleczkę jak wsadzili, to oczywiście, że musi się zgadzać. Słuchajcie, dziękuję Wam pięknie za czarne golenie. No było wyjątkowe. Patrzcie, skóra idealnie ogolona. Banan na twarzy Snowiego. Tu się wszystko zgadza. Wszystkie produkty zdały egzamin. I tyle. Dziękuję Wam bardzo. Ja dziękuję Ci, Marcinie, za miseczkę. Pani Wiolu, bardzo fajny, bardzo ciekawy. Gratuluję talentu, bo na pewno taki jest. I czekamy na wersję 2.0. Sam jestem ciekaw, w czym będzie lepszy. A wydaje mi się, że coś mi mówi, że będzie lepszy. Słuchajcie, święta przed nami. Myślę sobie, że wrzucimy ankietkę. I tak jak ja zawsze Snowy wiedział w święta, co się goli. I w jedne święta, i w wielkanocne święta, i w Bożego Narodzenia. Tak teraz postanowiłem, że Wy zdecydujecie, czym się ogolę. Postanowiłem, że tak będzie. Moi widzowie po prostu będą wiedzieć lepiej, czym się trzeba ogolić w święta. Czyli robimy ankietę, czyli Wy będziecie decydować i świąteczne golenie będzie Waszą większością. Więc zapraszam już na świąteczne golenie. W międzyczasie pokażę Wam, z jakiego kraju jeszcze przyjeżdża do Polski czasem Święty Mikołaj. A ja Wam życzę miłego popołudnia. Trzymajcie się serdecznie. Cześć.